Zima nie odpuszcza, a jak teraz jest na targach Staroci, zapraszam na odcinek, a na pewno warto. Warunki dzisiaj na targ nie są za dobre, ale towaru jest. Dzień dobry, smacznego. Z nosa katar leci. Płyt sporo. Nie otwarte. Pokaż panu płyty. Pokazałem. Matchbox. Proszę, żeby nie zamokło, nie? Tak, ale to co, na razie do pudełka, ja powiedzmy do auta przełożę. Dobra. Na leżąco. Na leżąco, dobra. Ale fajne. Zimno dzisiaj, co? No, fatalnie. Może czapeczkę? Brytyjski styl. Brytyjski styl, tak. Dobra pogoda teraz, tak było brytyjskie. Tak, dobra pogoda, ja się tak ślizgam. Pan ma skarby. Rakiet, no. Nieźle, co? Jak ktoś zbiera, to fajna sprawa. Patrz, szare mydło jest. I targ się kończy. Idziemy na kartonowe królestwo. Ale CD-ków. Oszczędzimy wam przeglądania. Czego? Tego kartonu nie widziałem. Nie widziałeś tego kartonu? Zobacz, jest alchemik nawet. To zobaczymy, co tu jest. Ale myślę, że tylko niemieckie szlagiery. Ty, może weźmiemy, kupimy to na fakturę i wyślemy do tego, do premiera. Na ksew. Nie sądzę, żebyśmy coś tu znaleźli ciekawego. Fragzander. No ale zobacz, jakie filmy fajne. Po niemiecku. Zabójcza broń. Zobacz, jak to jest wydane fajnie. Coś takiego. Zobacz, jakie słodkie ptaszki. Człowiek demolka. Co to jest z Policaj? CD z Policaj? Składanka dla policji? Do radiowozów? Wyzwanie i szansa. Wyzwanie i szansa. Dead Soul, trójka. Łukasz, coś dla ciebie. Nie ma tej płyty w środku. Nie ma tej płyty. A, to byłeś tutaj już, tak? A, już tutaj przybierałeś. Tak, tak. Ale ilość ogromna, nie? No. Tylko żeby było coś fajnego. Uważaj. Może laleczkę?
Ale posłucha dzisiaj, zobaczcie. Mróz jeszcze nie odpuszcza, pogoda nie jest jakaś fajna do spacerowania, szczególnie wcześnie rano, kiedy chce się coś zdobyć na targu Staroci, no ale zdecydowałem się wstać rano i jeszcze kiedy było ciemno pojechać do Skierniewic na targ Staroci. Nie spodziewałem się tam zbyt dużo osób, no i tak widzieliście na tym materiale z targu Staroci, nawet nie było co za bardzo nagrywać, bo tych sprzedających nie było dużo, ale za to był towar, znakomity uważam towar płytowy. Za chwilę Wam wszystko oczywiście pokażę, ale no, skłaniam się do tego, żeby może nawet i tak stwierdzić, że to był pierwszy mój wypad na targ Staroci w nowym roku. No bo wiadomo, już nie chcę się powtarzać, ale ta aura pogodowa sprawiała, że no nie było sensu wcześniej jeździć. Teraz trochę ten mróz odpuścił, więc zdecydowałem się. I nie wiem, czy to nie był, jak na razie, nie wiem, czy to nie jest wypad roku, ponieważ to, co kupiłem, no to na pewno mnie bardzo zaskoczyło, a czy Was zaskoczy, ale to już za chwilę zobaczycie. Więc kto nie subskrybuje, niech subskrybuje, klika dzwoneczek, żeby żaden nowy film go nie ominął. No a Wy oczywiście tradycyjnie dawajcie znać w komentarzu, czy to były dobre zakupy, czy złe, czy przepłaciłem, czy znów udało mi się coś trafić w okazyjnej cenie. Piesku, teraz musisz już zejść sobie na fotel albo na kanapę, bo chcę pokazać widzom płyty. Ok? Zobaczymy, czy się uda. Pierwsza rzecz zakupiona w tym roku na targu Staroci. Kto śledzi ten kanał, to wie, że mam słabość do tego typu grania, jak w przypadku Jean-Luca Ponty. To jest akurat live, wydanie nie mogę dostrzec, ale pokażę Wam, jak wygląda płytka Atlantic, chyba się nie mylę. Chyba to jest Amerykaniec. Ona jest w takim stanie do umycia, więc sobie pozwalam jeszcze palcem. Takie solidne VG+, nawet z 2 plusami, ale w okazyjnej cenie za kilkanaście złotych, więc nawet się nie zastanawiałem, dlatego że to jest akurat artysta, którego bardzo cenię i lubię. O, jeszcze jest oryginalna koperta zachowana. Płyta jeszcze nie była myta, koperta rozdarta, jak widzicie, no ale cóż, to jest rynek wtórny. To nie ma nic nowego. Więc na takie okoliczności trzeba być przygotowanym. I albo się lubi vintage'owe stare płyty, się ceni stare wydania, albo się po prostu chodzi i kupuje nowe wydania i mówi się, że ma się winyl nowy. A ja jestem z tej grupy, która lubi stary winyl. I teraz, moi drodzy, myślę, że któraś z tych płyt, właśnie, którą z tych płyt, które za chwilę zobaczycie, chcielibyście posłuchać w całości w Radiu Bemowo. Przypominam o mojej audycji, każdy wtorek od 16 do 18. No i teraz Wy zdecydujcie, co wspólnie już niebawem możemy odsłuchać jako cały album. A druga godzina, no to już będą takie moje muzyczne igraszki. I teraz tak, za te wszystkie płyty, oprócz tego Pontiego, te, które teraz pokażę, moi drodzy, zapłaciłem 350 zł. Był to jeden pan, który miał w torbie płyty po prostu i to, co dla mnie było ciekawsze, to wybrałem i się umówiliśmy na kwotę po prostu za całość. No i teraz ocencie, czy się opłacało wydać te 3,5 stówy, czy je po prostu przepaliłem. Pierwsza rzecz, co jest jeszcze ciekawe, właśnie, zanim pokażę pierwszą płytę. Wszystkie te płyty są w Stanach po prostu near mint. Absolutnie jakby nie były nigdy położone na gramofonie. No po prostu są w idealnych stanach, jak przyglądamy. Zaczynamy od pierwszej płyty. Ocean. Moi drodzy, to nie trzeba przedstawiać. Żeby nie być gołosłownym, pokażę Wam po prostu. No, płyty są wiadomo do przemycia trochę, bo gdzieś tam kurz był, bo one z mieszkania, Pan mi mówi, są wyciągnięte. Ocean Roots, ale no stan po prostu idealny. To jest pierwsza płyta. Z tej paczki za 3,5 stówki. Hejtujcie, hejtujcie, tak, wkładam specjalnie, bo ona jeszcze będzie myta. Druga rzecz to jest Ostatni Wojownik i Turbo. Tutaj niestety trochę okładka taka przetarta, ale płyta po prostu
Nawet tutaj po tej dziurce widać, że no, nie jest nienaruszone po prostu, nawet tutaj ten papier z labelu, z naklejki, więc idealne stany po prostu, gdzieś tutaj jakiś włosek, tylko nic więcej. To jest druga płyta, oczywiście wydawnictwo Proni, ale to chyba nie trzeba Wam pokazać, bo już jesteście tak wyspecjalizowani w tym, że no dobra, rock and roll i grupa TSA. No po prostu okładki, nawet tu jakieś przetarcie jest, ale no tak, to są idealne. Też stan po prostu idealny. Proszę bardzo. Jestem ciekaw, co dla Was jest taką wisienką na torcie w tym pakiecie. Będą same polskie płyty już. Więc jak ktoś czeka na coś zagranicznego, to nie ma sensu. Kolejna płyta, no to TSA Heavy Metal World. Polskie nagrania. Stan też idealny. Po prostu tylko obmyć skórzu, obetrzeć skórzu. No one pójdą do myjki. To jest taka moja też zasada. Tutaj tylko gdzieś jest taki zwilgotniały róg okładki. Śmierdzi coś dziwnie, ale nie wiem czemu. Może gdzieś leżały w piwnicy albo w mieszkaniu. No i moi drodzy, Deserter. Też stan po prostu idealny. Akurat tą płytę mam w swojej kolekcji. No niektóre z nich też mam. Więc po prostu podmienię sobie na te lepsze. A tamte pójdą na sprzedaż albo na wymiankę gdzieś na giełdzie. Co tutaj mamy dalej, moi drodzy? Świnie, idealny stan. Poltonowskie wydanie. Jeszcze zobaczcie, koperta zachowana, poltonowska. No, stany tych płyt są po prostu kapitalne. Świetny album w ogóle. Dobra. Oj, muszę tak delikatnie. No, kurka wodna. Co się nie chce włożyć kopertą? Dobra. Zapakujemy Cię w tę stronę, będzie łatwiej. Moi drodzy, Joy Division. Idealny stan. Już Wam pokazuję też. Zachowana, oryginalna koperta. To jest polskie wydanie. Co to się narobiło teraz? Co to się narobiło? Tylko kurz był. Polskie wydanie. Zdarzają się też i takie rzeczy. Nagrywane jest, widzicie, bez jakichś cięć montażowych. Wszystko prawie na żywca. Jak najmniej montażu. Dobra. Zaskoczyło mnie. No, ktoś miał po prostu świetną kolekcję płyt, uważam. No i teraz kolejna rzecz to jest Manam Live. No też stan po prostu idealny tych płyt jest. Nie wiem, czy ktoś je po prostu kupił kiedyś i nigdy nie miał gramofonu i je po prostu tak zostawił. No i, to jeszcze jedna. Kolejny Deserter oczywiście. Arston. 32 000. Cena jeszcze jest nabita. No i już Wam pokazuję
też z tamtej płyty. No jest po prostu, no płyty nie grane, absolutnie nie grane. Na czarnym Marstonie. O, jest wkładeczka oczywiście, zapomniałem Wam pokazać, z tekstami. Sporo tych płyt do mnie trafiło, aczkolwiek niektóre znam bardzo dobrze, niektóre mniej dobrze. No i teraz taka wisienka na torcie, myślę, że z tego pakietu. No więc przypominam o subskrypcjach, o komentowaniu, którą z tych płyt chcielibyście w całości usłyszeć w Radiu Bemowo. No i też o decyzji, o Waszych przemyśleniach, czy 3,5 stówy za ten cały pakiet to jest dobra cena, czy to jest przepłacone. Moi drodzy, tego się nie spodziewałem. KSU. Stan po prostu idealny, jak na punkową płytę, płyta niegrana. Tak jakby była dla przyszłych pokoleń zachowana. Jako wzór. Nie wiem. Ale pierwszy targ staroci w tym roku. Moi drodzy, takie zdobycze. Oj, ten rok chyba się zapowiada dobrze, jeśli chodzi o płyty winylowe. Żeby tak było. No cóż, to jest koniec już tego odcinka, więc widzimy, słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się, cześć, dzięki, że wytrzymaliście i nie dostaliście palpitacji serca, jak zobaczyliście te zdobycze. Pozdrawiam, cześć.